Serdecznie zapraszam do odcinka 172 Mrocznej Historii pod tytułem Iluminaci część 6 Cień jezuitów. W odcinku 171 opowiedziałem o podobieństwach między sektami gnostyckimi a zakonem iluminatów. W tym odcinku opowiem o konflikcie pomiędzy zakonem jezuitów a przywódcą zakonu iluminatów. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, angielski badacz żywotów świętych Sabine Baring-Gould twierdził, że Weishaupt był prześladowany przez jezuitów, jednakże fakty historyczne wskazują, że było odwrotnie. Nie ulega wątpliwości, że Weishaupt korzystał z jezuickich metod szkolenia. Francuski jezuita Augustin Barriele, były mason, cytując pisarza i wpływowego polityka z okresu rewolucji francuskiej, hrabiego de Mirabeau, mówi, że Weishaupt podziwiał ponad wszystkie te prawa ów reżim jezuitów, który pod jednym względem sprawiał, że ludzie rozproszeni po świecie dążyli do tego samego celu. Czuł, że można naśladować ich metody, wyznając jednocześnie diametralnie przeciwne poglądy. W innym fragmencie Barriele mówi o przywódcy iluminatów. Właśnie tutaj Weishaupt wydaje się szczególnie pragnąć upodobnić reżim sekty do reżimu zakonów, a przede wszystkim jezuitów, poprzez całkowite porzucenie własnej woli i osądu, którego wymaga od swoich adeptów. Jezuita wskazuje na zasadniczą różnicę pomiędzy posłuszeństwem religijnym jezuitów a posłuszeństwem iluminackim. W każdym zakonie religijnym ludzie wiedzą, że głos ich sumienia i powinności wobec Boga ważniejsze są od posłuszeństwa wobec przełożonych. Nie ma ani jednego wśród prawdziwych jezuitów, kto w przypadku, gdy przełożeni nakazali mu coś sprzecznego z obowiązkami chrześcijanina lub dobrego człowieka, nie widziałby wyjątku od posłuszeństwa, które przysiągł. Ten wyjątek jest formalny i zawsze podkreślany we wszystkich instytucjach religijnych, szczególnie w zakonie jezuitów. Zakon nakazuje jezuitom posłuszeństwo wobec przełożonych, ale tylko w przypadku, gdy nie widzą grzechu wobec swojego sumienia i wobec Boga. W pewnym sensie jezuici są zakonem wojskowym i uznają swojego przełożonego za generała stojącego na czele zakonu. Pomimo że jezuici, podobnie jak żołnierze, są posłuszni swoim przełożonym, doskonale zdają sobie sprawę z celu, do którego dążą. Zupełnie inaczej było w przypadku iluminatów, gdzie zwolennicy Weishaupta byli zwerbowani za pomocą najsubtelniejszych metod podstępu i prowadzeni ku celowi zupełnie im nieznanemu. Ukrywanie celu jest typową taktyką stosowaną w nieuczciwych tajnych stowarzyszeniach, jak to miało miejsce w zakonie iluminatów. Jezuitów oskarżano o wiele intryg, jednakże nigdy nie przedstawiono żadnych wiarygodnych dowodów na poparcie tych oskarżeń. Jezuici w przeciwieństwie do zakonów, templariuszy i iluminatów zostali po prostu zniesieni w 1773 roku bez formalnego procesu. Nigdy nie dano im nawet możliwości odpowiedzi na postawione zarzuty. Tajne statuty jezuitów, o ile w ogóle istniały, nigdy nie zostały ujawnione. Jedynym dokumentem oskarżającym zakon jezuitów był pamflet Hieronima Zachorowskiego, wydany w 1614 roku, pod tytułem Sekretne Rady Towarzystwa Jezusowego. Zachorowski urodził się na Wołyniu, w zamożnej szlacheckiej prawosławnej rodzinie. Nauki pobierał w kolegium jezuickim w Lublinie, gdzie prawdopodobnie przeszedł na katolicyzm.
Pamflet Zachorowskiego, nazywany również Tajne ostrzeżenia, był paszkwilem na jezuitów, przypisującym im zamiary opanowania świata za pomocą najbardziej niegodziwych metod. Apokryf Zachorowskiego zawierał tajne wskazówki, rzekomo przeznaczone na użytek członków zakonu, uczące zdobywania wpływów, znaczenia i bogactw oraz zwalczania wrogów. Zachorowski odwołał w innej publikacji wszystkie tezy swego dzieła i w zamian otrzymał probostwo w Gośćcu. Kiedy pisarz podarował swoją bibliotekę lubelskiemu kolegium jezuitów, uzyskał przebaczenie. Francuski eseista markiz Jean-Pierre Louis Delichet, który nie był przyjacielem jezuitów, wskazuje na absurdalność mylenia celów jezuitów z celami masonerii lub iluminatów i opisuje wszystkie trzy jako ożywione zupełnie odmiennymi celami. Powstaje pytanie, jaki motyw mogli mieć jezuici, tworząc lub wspierając spisek skierowany przeciwko tronom i ołtarzom. Oskarżyciele jezuitów twierdzą, że zakon nie dbał o trony i ołtarze, ale jedynie o władzę doczesną. Jednakże takie twierdzenie jest błędne, gdyż w jaki sposób jezuici mogliby sprawować władzę, jeśli nie przez trony i ołtarze, które obaliła masońska rewolucja francuska. W bezwyznaniowej Republice Francuskiej władza całego duchowieństwa była skazana na upadek. Dlatego też jezuici byli najgroźniejszymi przeciwnikami iluminatów, tym bardziej, że stanowili jedyną grupę ludzi wystarczająco wykształconych, bystrych i dobrze zorganizowanych, by przechytrzyć plany Weishaupta. Rozwiązując zakon jezuitów, papież Klemens XIV 21 lipca 1773 roku bullą Dominus Aci Redemptor usunął jedyną barierę zdolną oprzeć się fali rewolucji. Weishaupt miał powody, żeby nienawidzić jezuitów, ale przejął od nich niektóre metody dyscypliny, zapewnienia posłuszeństwa i zdobycia wpływu na umysły swoich uczniów. Cele Weishaupta i zakonu iluminatów były zupełnie inne niż zakonu jezuitów. Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo zamazaneobrazy.pl. Książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek 172, w którym opowiedziałem o powodach nienawiści przywódcy iluminatów Weishaupta do zakonu jezuitów. Serdecznie zapraszam do odcinka 173 pod tytułem Iluminaci część 7 – Tajemna doktryna.